Cześć! Dzisiaj witam Was z Jarocina, symbolu polskiego rocka. Miasto, które było dla wielu miejscem buntu młodego pokolenia w czasach PRL-u. Ale Jarocin to nie tylko symbol rocka, ale to również przykład, jak mądrze, odpowiedzialnie gospodarować odpadami w samorządach polskich. Jarocin, miasto, w którym mieszka obecnie około 25 000 mieszkańców, w całej gminie około 46 000. Budżet Jarocina to ponad 300 milionów złotych. Trochę o historii. Prawa miejskie uzyskuje zgodnie ze wzmiankami w roku 1257 niejaki Janko z rodu Zarębów otrzymuje to miasto na podstawie lokacji niemieckiej. Najdłużej miasto jest w rękach rodu Radolińskich. Do tej pory istnieje odrestaurowany zespół pałacowo-parkowy. Miasto buntu młodego pokolenia w czasach PRL-u, ale również miasto kolebka polskiego rocka. To tutaj rozpoczynało swoje kariery wielu polskich muzyków, jak Dżem, jak TSA, Sztywny Palazzi, czy też Renata Przemyk. Jako ciekawostki możemy wymienić, że m.in. w Jarocinie występowali muzycy zespołu Rammstein jako zespół Feeling B. Ale to też w Jarocinie odbył się pierwszy koncert Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Niesamowite miasto, w którym czuć ducha rock'n'rolla. Współczesny Jarocin to świetny przypadek miasta samorządu, który mądrze zarządza oraz gospodaruje odpadami. Droga ta nie była prosta, była wyboista, a czasami mocno dokuczliwa dla mieszkańców. Ale WCR, czyli Wielkopolskie Centrum Recyklingu, to świetny przykład, jak transformować całą gospodarkę w kierunku obiegu zamkniętego. Jak wprowadzać selekcję, jak przetwarzać odpady na ponownie wykorzystywane materiały, jak na przykład wzbogacacze gleby. To również świetny przykład dla innych samorządów, jak mądrze wprowadzać tego typu politykę w Polsce. Dzień dobry, pani prezes. Dzień dobry. Pani prezes, 2, 5, 10 słów o miejscu, w którym teraz jesteśmy. Jesteśmy w Wielkopolskim Centrum Recyklingu. To jest największa firma recyklingowa w Wielkopolsce. Wielkopolska wielkim województwem jest, jak sama nazwa wskazuje. Obsługujemy 1% mieszkańców kraju. Dokładnie 380 000 mieszkańców z okolicznych 27 gmin dostarcza do nas swoje odpady. To nas plasuje dość wysoko, ale to oznacza, że my musimy te 170 000 ton, bo tyle produkujemy odpadów w tej części Wielkopolski, obrobić, czyli zrobić wszystko, żeby możliwie dużo z tych odpadów uzyskać produktów nadających się do recyklingu. No bo wy tylko nie odbieracie tych odpadów, ale wy macie dużo większy zakres oraz skalę waszej działalności. Tak, można powiedzieć, że my w ogóle nie odbieramy, my przyjmujemy i je przetwarzamy. Są odpady jak bioodpady, czyli to, co produkujemy w kuchni, odpady od naszego jedzenia oraz z ogrodów, których recykling jesteśmy w stanie zrobić w 100%, ponieważ przerabiamy te bioodpady na energię w postaci prądu i ciepła. Dzięki temu jako firma jesteśmy w 100% samowystarczalni, mało tego sprzedajemy energię na zewnątrz. A jeszcze produkujemy z tych właśnie bioodpadów 5 rodzajów nawozu. Dzięki temu w ogródkach i na polach okolicznych gleba, która w Wielkopolsce nie jest fenomenalna, może być jeszcze żyźniejsza. Pani prezes, bardzo dziękuję. To ja teraz ruszam i pokażemy cały proces, jak to wygląda od tego przywiezienia do zamiany tego w nawóz, który mam nadzieję zabiorę również z sobą. Dziękuję bardzo. Dziękuję również, zapraszamy, polecamy nasz terawic w szczególności. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystko zaczyna się od tego miejsca, gdzie mieszkańcy gmin przywożą swoje odpady. W samym centrum jest kilka różnych procesów zarządzania odpadami. Będę starał się je Wam pokazać wszystkie. Punkt pierwszy. Odpady biokuchenne, które w pierwszym kroku po przejechaniu bramy trafiają do kompostowni, a żeby w kolejnym trafić do fermentera. W samym fermenterze dochodzi do procesu fermentacji oraz powstania biogazu, który transportowany jest do zbiorników. Tych 2 zbiorników, w których przetrzymywany jest biogaz. Z tych 2 zbiorników biogazu gaz trafia do tych 2 silników kogeneracyjnych
gdzie biogaz jest spalany i powstaje energia, która w kolejnym kroku zasila sam zakład i oddawana jest również do sieci. Drugi proces, czyli odpady zielone, korzenie, trawy, drobne krzewy. One trafiają tutaj, gdzie są rozdrobnione, mnielone i w kolejnym kroku trafiają do tuneli kompostowych. Z tuneli kompostowych materiał trafia na plac, układany jest w odpowiednie pryzmy. Przesiewacz przesiewa ten materiał na taki trochę grubszy oraz na mniejszy i tak kilka razy do momentu uzyskania odpowiedniego materiału, który w kolejnym kroku może być pakowany. Ostatnim punktem naszego procesu jest powstawanie tego oto właśnie polepszacza, który każdy ogrodnik może zabrać do swojego ogrodu i polepszyć uprawy. Kolejny proces w centrum recyklingu, czyli śmieci, odpady zmieszane. One w śmieciarkach trafiają tutaj, są rozdzielane na kolejne taśmy, gdzie dokonuje się tej preselekcji, ażeby mogły trafić do kolejnego punktu procesu. Z hali wyładowczej taśmami śmieci wędrują dobrych kilkadziesiąt metrów do punktu, w którym są już ręcznie segregowane. Odpady mieszane po sortowaniu mechanicznym, ręcznym trafiają wreszcie do belownicy, gdzie powstają kostki, które w kolejnym, ostatnim kroku są odbierane do po prostu spalania. Kostki, które powstają po wyjściu z belownicy, mogą być kostkami, które trafiają do spalania, ale są również kostki, które powstały z plastiku, z butelek plastikowych. I te oto kostki plastikowe trafiają do tak zwanego recyklera, do ponownego przetworzenia i powstają na przykład nowe butelki albo inne materiały pochodzenia plastikowego. Dzień dobry Pani Burmistrz. Dzień dobry Panu. Pani Burmistrz, nasze standardowe pytanie. Jakim miastem jest Jarocin? Jarocin jest miastem szytym na potrzeby wszystkich naszych mieszkańców. Od tych najmłodszych po tych najstarszych. Chcemy, żeby wszyscy czuli się tutaj zaopiekowani, żeby się im tutaj dobrze żyło. I do tego dostosowujemy wszystko, co robimy. Z punktu widzenia w ogóle miasta, ale również historii. Dla mojego pokolenia Jarocin to rok. A jak to wygląda w czasach teraźniejszych? Teraz też to jest miasto muzyki. Rzeczywiście jesteśmy tym miastem muzyki, mamy taki tytuł, ale składa się na to bardzo wiele rzeczy i Jarociński Festiwal oczywiście jest najważniejszy, ale chwalimy się tym, że mamy konkurs z ponad 50-letnią tradycją, czyli Wielkopolskie Rytmy Młodych. On właśnie się rozpoczął i już ponad 200 młodych kapel zgłosiło się do tego konkursu. Rozstrzyga się 16 lipca w czwartek na scenie w amfiteatrze, w tym legendarnym amfiteatrze. I tutaj oczywiście wszystkich zapraszam bardzo serdecznie. Ten koncert jest otwarty, bezpłatny i są dwa cudowne projekty specjalne i jednym z nich jest właśnie Renata Przemyk i Kobieca Energia. Pani Burmistrz, a z punktu widzenia w ogóle mieszkańców samego Jarocina, innowacyjności, bycia takim miastem smart, jak opisze Pani miasto z tego punktu widzenia? Tak, można powiedzieć, że jesteśmy takim miastem. Jesteśmy cudownym miasteczkiem, że pomimo tego, że o godzinie 15 czy 16 pojawiają się jakieś korki w mieście, to rzeczywiście to miasto z jednej strony na drugą można przyjechać bardzo szybko i przejść na pieszo. Tutaj mieszka się dobrze, tutaj ceny mieszkań są tańsze niż w wielu dużych miastach i mam nadzieję, że jeżeli do 2031 roku, a takie są założenia, powstanie droga S11 do naszego Jarocina, to powrócą do nas wszyscy młodzi ludzie, którzy kiedyś wyjechali na studia, tam teraz mieszkają i pracują i powrócą tutaj do nas. Pani Burmistrz, serdecznie Pani dziękuję i co? Ostatnie słowo dla Pani. Zapraszam Pana i wszystkich Państwa bardzo serdecznie do Jarocina o godzinie 12:57, dokładnie o 12:57 na jarocińskim ratuszu można usłyszeć hejnał, a to dlatego, że pierwsze wzmianki o Jarocinie są właśnie z roku 1257. Dziękuję bardzo Pani Burmistrz. Dziękuję bardzo. Żegnamy Jarocin. Mam nadzieję, że odcinek pokazał Wam, co znaczy mądra gospodarka śmieciami, odpadami. Jak mądrze recyklować, czyli szukać nowego zastosowania dla śmieci, bo o to tak naprawdę chodzi w tym mądrym zarządzaniu śmieciami, odpadami w samorządach.
Zapraszam Was na kanały Miasto Miasto. Dołączajcie do nas oraz szukam Waszego lajka oraz komentarza. Do zobaczenia w kolejnym samorządzie. Hej!